Cześć, witam Was na kanale. Dzisiaj kolejny odcinek serii Zrób to sam. Zdejmowanie formy z elementu. Jak widzicie, zostajemy przy tematyce żywicy. Dzisiaj zajmiemy się odbiciem tego elementu, tego przetłoczenia, które mamy na dachu. Często jest tak, że w laminacie mamy jakieś uszkodzenia, które łatwiej jest zrobić odbitkę z innej przyczepy czy z innej strony, niż to tutaj żywicować, żeby później ten kształt doprowadzić. I dzisiaj właśnie tak, to jest nasz model, ta przyczepka, to przetłoczenie. Na to sobie nałożymy żywicę, która będzie naszą formą, i z tej formy później odtworzymy takie elementy od przodu do tyłu. Ja to będę wykorzystywał do kolejnego projektu, w którym będę zupełnie wycinał daszek i dach będzie właśnie wzmocniony tymi przetłoczeniami. Teraz pokażę Wam, co nam będzie potrzebne do tego projektu. Dzisiaj nie będziemy korzystać z alkoholu, tylko z wosku. Jest to też taki oddzielacz. Tak jak mówiłem Wam przy ostatnim odcinku, nie ma znaczenia, czy użyjemy alkoholu, wosku, czy czegokolwiek. Ważne, żebyśmy to oddzielili, więc potrzebujemy wosk. Fajnie jest do takich projektów też sobie kupić matę, ale to jest setka. Ona rzadko występuje, zazwyczaj najcieńsza to jest 150. I zwrócić uwagę trzeba też na to, żeby mata była miękka, czyli te włosy, tak żeby one się fajnie później gięły, szczególnie przy tym, jak już dostanie kontakt to z żywicą. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste. W zależności od producenta maty czasami jest tak, że ona się niby układa fajnie, a potem te włosy gdzieś stoją i robi się problem. Więc ja to sobie wykorzystuję, nie tnę na takie małe kawałki. Oczywiście żywica, jakiś tam miarka, pędzelek, utwardzacz, mieszadło i kawałek płytki, kartonu czy czegokolwiek, bo zobaczycie, ja sobie właśnie namaczam tutaj na tym matę i dopiero to kładę na dach. Dobra, wracamy na górę. Teraz smarujemy nasz model po to, żebyśmy później to mogli wszystko ładnie odczepić. Pamiętajcie, że później trzeba przed kolejnymi pracami, czyli jak będziecie dalej szpachlować albo malować czy coś, trzeba to wymyć, bo będzie odchodziło szpachla, też nie tylko żywica. Istotną sprawą jest też to, żeby element, od którego coś odbijamy, był gładki, bo im ładniejszy model, tym ładniejsza forma. No i im ładniejsza forma, tym ładniejszy detal. Oczywiście można później, jeśli macie jakiś model, który nie jest w 100% idealny, jeszcze poprawić i popracować troszeczkę nad samą formą, którą wyjmiemy, ale lepiej jest to przygotować dobrze na etapie modelu. Tak mówi Jacek, a on się zna. Zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem. Ja sobie będę tutaj namaczał na tym te elementy maty, które mam pocięte. Ja wolę stosować niewielkie kawałki i je łączyć, bo wtedy łatwiej jest ją poukładać, niż zrobić to z jednego dużego elementu. Oczywiście będziemy robić i tak, w zależności gdzie jakie będą warunki do tego. I tak sobie powoli będziemy to układać. I przy pracy z żywicą jest to najgorsze, że tutaj nie można pośpieszyć. A szczególnie jeśli się zdejmuje jakąś formę, trzeba dać temu wszystkiemu czas, żeby to podeschło. Zaraz nałożymy tutaj jeden kawałek. Zobaczymy, jak tutaj będzie szło bez smarowania tam. Na prostych powierzchniach nie będzie problemu,
Gorzej na tych właśnie załamaniach wszystkich, które mamy. Zobaczycie sami różnicę. Zobaczcie, i teraz mi się to już pręży, a tak w momencie, kiedy mam to namoczone od razu, fajnie to sobie siada bez żadnego problemu. Ale zaraz dla porównania tylko to zrobimy i wrócimy do tamtej metody. Widzicie? I wstaje, a tak kiedy jest nasączona, od razu układam ją tak jak chcę. Pierdały, ale pomagają w pracy. Dobra, tutaj włączymy timelapsa na tą chwilę. Jak to będę robił tutaj, no krok po kroku, powoli, naprawdę nie ma się co śpieszyć. I ja polecam wam naprawdę, żeby namaczać sobie tą, czyli położyć, niezależnie czy zdejmujecie formę, czy po prostu coś kleicie, jakąś dziurę, jakieś uszkodzenie, ciach na kawałek czegoś, kartonika, czy to grubsza, czy to cieńsza. Zwróćcie uwagę na to, o czym mówiłem, jak ta cienka mata fajnie się zachowuje. Zobaczcie, ciach. I już jest położona. W przypadku grubszej maty, jakbyśmy chcieli to zrobić, nie ma na to szans. Oczywiście wszystko się wyklepie, ale na pewno nie będzie tak prosto i gwarantuję wam, że będzie wstawać. I może nie jestem jakimś tam wielkim praktykiem, bo nie robimy tego na co dzień, ale tak na co drugi dzień można przyjąć, że się bawimy z żywicą, więc jakieś ilości tego już są przerobione. A jak mogliście zobaczyć, może też na jakichś filmach, współpracujemy teraz z Jackiem, który jest takim bardzo dobrym laminatorem i dużo od niego też się uczę. Na taką dubaninę dobrze jest sobie robić małe porcje żywicy, ponieważ nie zdążycie zrobić, nie wiem, 2-3 setek przy takiej zabawie. Na dużych powierzchniach oczywiście to można i więcej, ale w taki sposób nie. Żywica musi dostać swoją formę utwardzacza, swoją ilość odpowiednią, bo to jedno, że będzie za długo schła, no ale też może nie doschnąć. Więc trzeba mieszać parę razy. Bardzo żmudna jest to praca, taka powolutku i do celu. W komentarzach możecie napisać, czy jeszcze coś w temacie laminowania wam pokazać jeszcze innego. Bo tak, mamy już zaślepione okno, czyli mniej więcej wiecie, jak to zrobić. Tak myślę, może jak będziemy teraz okno następne kleić, to zrobimy to znowu tak, że przykleimy sklejkę, czy tam coś, jakąś płytę do budy i od tego będziemy później odbijać. Ale dajcie znać, no bo to nie ma problemu, bo roboty jest bardzo dużo różnej i możemy to nagrywać. Minęła nam około doba od tego, jak położyłem wczoraj ten laminat tutaj, tą matę. Wszystko już wyschło i będziemy teraz to zrywać. I właśnie z racji tego, że mieliśmy tam rozdzielacz, powinno to pójść dosyć prosto. Oczywiście na takich łukach, na takich elementach, które mają takie kształty różne, może to pójść gorzej. Na prostym elemencie pójdzie to zdecydowanie łatwiej. Ale i tutaj jak się dobrze wypastuje, to też się to uda. Laminat on jest jeszcze miękki. Jakbym miał więcej czasu, to może to dłużej poleżeć.
To tak naprawdę zależy od warunków, jakie są. Czy jest ciepło, czy jest zimno, tutaj gdzie to robicie. No teraz mamy taką pogodę, że tutaj było około 20 stopni cały czas. Tu mi się zaczyna łamać. Spróbuję, mam drugi, bo już jest za duży łuk. I voilà, gotowe. I tak to wygląda od spodu. Teraz tutaj jeszcze, tam gdzie jest to za słabe, wzmocnię to i będzie to naszą formą. Teraz tak, jak to już wzmocnię tutaj sobie tak, żeby nie było dziurek w miejscach, gdzie to widać, bo trochę dałem za cienko miejscami. Pomaluję to, zobaczę, czy jest ładne, jak gdzieś trzeba będzie, na przykład jak jakiś paproszek gdzieś mi podszedł albo coś, to wtedy tam to jeszcze przyszpachluję, dotrę, ale myślę, że tak patrząc jest w porządku. Poza tym tutaj, że jest trochę za cienko, to jest ok. Formę, którą zdjęliśmy z dachu, położyłem tutaj na stół, ale z racji tego, że ona jest krzywa, taka omkła, to mi się bujała. I dobrze jest sobie coś przygotować, jakieś takie stanowisko do pracy, jeśli tego mamy więcej, no ja robiłem 3 sztuki, więc opłacało mi się to. No po prostu z jakichś tam płytek, placówek porobiłem konstrukcję, oczywiście wszystko ciepły klej i teraz mi się to chociaż nie rusza, nie? I bez problemu mogę sobie teraz na tym pracować. Dobra, formę mamy. Zaczynamy znowu od tego, że trzeba ją nawoskować, żeby nam się to odkleiło. Czyli jedziemy z tym koksem. Jedno woskowanie powinno starczyć gdzieś tak na parę form. Jeśli używacie alkohol, to alkohol raczej trzeba dawać za każdym razem, a wosk można... Myślę, że na te 3 formy, które ja mam do zrobienia, to mi wystarczy. Dodajemy utwardzacz. Mieszamy. I teraz nie będę robił tego wałkiem, tylko tutaj sobie już to zrobię, nie będę robił pędzlem, tylko zrobię to wałkiem właśnie. Tą matę setkę dam jako pierwszą tutaj do środka. I następne już będę dawał 150. Najpierw te środki, żeby to tutaj fajnie weszło. To jak zdejmowałem formę tam na dachu, też można by robić wałkiem, ale wałkiem trzeba się właśnie nauczyć troszeczkę robić. I szczególnie jeśli mata jest sztywna, no to też to nie idzie zbyt dobrze, dlatego robiłem to pędzlem, żeby wam pokazać, ale oczywiście jeśli macie już jakąś wprawę w tym, no to można to wszystko robić wałeczkiem. Mamy już położoną cienką matę. Teraz będę to robił tak na zakładkę 150.
Albo nawet może tak, damy jedną sobie tu przez środek jeszcze i dopiero później na zakładkę. Teraz układamy tak i zakładkę zrobimy w tym rowku. To już będziemy mieli, w tamtym miejscu będzie 450, to będzie już mocne. No i jeszcze raz jedziemy. No i tak widzieliście, krok po kroku, pomalutku, nienerwowo i mamy zrobiony cały ten element. W następnym kroku pokażę Wam, jak to wyjmuję już z tej formy. Żywica wyschła, widzieliście, jak ją nakładałem, więc teraz wyjmujemy to, tak samo jak zdejmowaliśmy formę z dachu, tak teraz samo wyjmujemy element. Ważna kwestia jest taka, o której Wam nie powiedziałem wcześniej, że ta forma, którą robiliśmy, to jest forma tylko do takich elementów, które są, nazwijmy to, jeszcze do obróbki. Bo normalnie jakbyśmy to chcieli zrobić jako ładną formę, w której faktycznie później wiele elementów byśmy robili, one miałyby być gdzieś tam mocno widoczne i już tego nie chcielibyśmy malować na przykład, no to wypadałoby zacząć od żelkotu tego technicznego i dopiero później po kolei iść i żywicą formierską też, a nie tak. Ale na takie potrzeby, kiedy, tak jak mówię, to będzie jeszcze raz malowane, całość będzie tam szlifowana i tak dalej, i to jeszcze i tak będzie wklejane, nie ma potrzeby, żeby właśnie robić tutaj tę formę aż tak mocno, bo ona jest gładka, jest wszystko w porządku, ale powinnoś to zrobić troszeczkę inaczej. No i w ten sposób mamy już, tutaj zostaje, to jest ta forma, którą zdjęliśmy z dachu, a tu mamy element. No i ten element teraz widzicie, on jest tutaj gładki, ale on nie jest idealny, właśnie dlatego, że taka była forma. Ale my to będziemy i tak, jak mówię, malować, szlifować jeszcze, szpachlować, więc swoją funkcję spełnia. Na tym kończymy ten odcinek. Myślę, że Wam znowu pomogłem w jakiejś formie i dajcie znać w komentarzu. Także pamiętajcie o subie, żebyście nie przegapili kolejnego odcinka i widzimy się w czwartek. Cześć.